Muszę jeszcze sobie podgląd ustalić. O, idealnie. Świetnie. O, widzę, że jesteśmy live, więc witam wszystkich. Dzisiaj będzie malowane. Tylko muszę ustalić sobie, dokąd mam granicę stołu. Trzeba kamerę przesunąć. Jeszcze kawałek. Dobra, czyli tutaj mam z krawędzią, a tutaj mam dotąd spoko Maroko. Dobra, jeszcze chwilę ustawiania i będziemy z tematem jechali. Dzisiaj będą malowane nasze knajty. Prawda, jeden już jest. Ale pozostała trójka, pozostała piątka też będzie. Shit. Dobra. W taki sposób nie wrzucę sobie powiadomienia. Dajcie mi sekundkę. Muszę to wrzucić ręcznie. Dobra. Gdzie to jest live? Kalendarz streamów, tak. Live teraz. Dobra, cudnie. Pan Facebooniek. A, za wysokiej rozdzielczości nadaje. Świetnie. Dobra, muszę na chwilę przerwać. Dobra. Dobra, jestem z powrotem. Co ten YouTube znowu myśla? Jakieś głupoty tutaj. Dobra. Ale mnie to mucha drażni. Live teraz. Udostępnij. Ostatnią rzecz udostępniam. I jedziemy sobie z malowankiem. Dobra, teraz trzeba jeszcze jakąś muzę zapuścić. Bardzo w klimacie. Dobra. Holy Terra, 3 hours of beautiful horn and piano. Nie to? Cudnie. Nie za głośno, za głośno. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzało. Jeszcze sobie tylko przywołam te referencyjne obrazki. I jedziemy z tematem, jak to się mówi. Farby i pędzle. Upsi. To się nada. A, przykupałem sobie świeżą kartkę. O, ja mądry. A muszę pójść po szklankę z wodą. Bo będzie trochę kicha. Pędzle. Więcej pędzli. Ścierki.
Więcej ścierków. Dobra. Jeszcze farby numer 2. Chodźcie tutaj. Matka, ja dawno nie malowałem. Muszę się tutaj z tym wszystkim ładnie rozłożyć teraz. To idzie out. Chłopaki, wy na razie chowacie. Nasze pipety też idą na razie out. Dobra. Tu idą farby zapasowe. Tu idzie moje słoiczek z wodą. Mycha wędruje tu. Tu idą farby, tu idą pędzle. Dobra. Zaczynamy mieć miejscówkę. Teraz ja przewinę już na drugą stronę, a co tam? Ojcze, zapnij rozporek. Nie no, zapięty, no co ty? Ojciec ma Max zegarek? Tak, o Jezus Maria, to już ile lat? Co tam, panie Hansie? Witam, witam. Z tego co zdążyłem spojrzeć, to stajesz się AI-owym milionerem teraz. Dobra. Ja potrzebuję teraz nalać wodę i się nie oblać. Dobra, lejemy po prostu. Najwyżej się obleje. Miliony, bo za miliony kocham i zarabiam. Fajne to. Fajna opcja na dorobienie jakiejś tam kasy, co nie? No. Naciągaj tej wody, typie. No. No, jak tam woda? Jeszcze trochę? Jeszcze trochę, łamatko. Cała szklanka wody poszła. Dobra. Sie. Lej na hama, nie pieldzie się do tej miski, to starczy 2 litry. Nie, no bez przesady. Tutaj szklanica ma, nie wiem, 350 ml i nawet cała nie weszła. A to też ma tutaj nie płynąć w tej wszystko wodzie, tylko się po prostu trochę namoczyć, bez przesady. Co nie? I dola. Ma cały nadmiareczek z powrotem. Idealnie. Nie wziąłem sobie papieru tylko. Dupa. Za chwilę wracam.
mamy papier, to będzie można malować teraz. To niepotrzebne. To idzie sobie tutaj. A teraz wyjmijmy nasze farby. Cia. To się na bank przyda. Metaliki też się przydadzą. Dzisiaj będzie dużo metalikowania. Dobra. Korytko z farbami idzie out. A tutaj sobie będą speed painty, ale to na później. Cyś. Super. Pytanie, czy jak będę malował tutaj, w tym miejscu, to będzie gówno widać. Dobra. Dobra, a jak będę w tym miejscu teraz? Lepiej. A mam brudną koszulkę oczywiście, standard. Dobra. To sobie od razu zostawimy na wodę. I co? Jedziemy. To jest na nasze medium. Dla referencji pokażę, co mniej więcej chcę pomalować. Moment, kamerka na chwilę znika. Ten po prawej to jest Dom Perdaxia. I to już sobie zacząłem malować, to pokażę za chwilę. Jest taki ciemny pomarańcz z płomieniami. I to jest, to są ci traitorzy, buntownicy Horusa. Ten po lewej to jest House Cold Shroud. I to są lojaliści. I tutaj tu są papieskie kolory, można powiedzieć. Ciekawe dlaczego akurat te wzory wybrałem. I jak się dzisiaj uda, to pomalujemy obydwa. Znaczy wszystkie 6 modeli. Dobra, wracamy z kamerą. Ten fryz, ten beat, no i jeszcze ten ruchomy cyc. O Jezu, ale mi się ta piosenka wryła w beret strasznie. Dzieciaki uwielbiałem. Drobnostka. Na pierwszy rzut tu są 3 z tego, 3 z tego. Na pierwszy rzut wszystkie nogi i inne rzeczy znów pojedziemy metalikiem, tak jak tutaj mamy. A do tego bierzemy dużego pędzla i elo. Nie wiem, czy ten wet palette będzie mi dzisiaj mocno potrzebny, bo do metalikowych farb wet palette to jest średnio potrzebne. Dobra, czym ja to ostatni raz robiłem? Robiłem jakimś gunmetalem, tak. To był chyba albo heavy metal, albo gunmetal. Pyśku, pyśku, którym ty byłeś? Nie, to na bank był gunmetal, nie heavy metal. No. Dajmy sobie od razu nie do tego, tylko jakiegoś bliskiego. 1, 2, 3, 4, 5. I od razu może z jeden medium. To jest strasznie grube. Mi zależy, żeby to w miarę fajnie się rozchodziło. Myjmy sobie pędzlucha. I jedziemy. A w ogóle nie jestem na środku.
Tak to bywa czasami. Dobra. Ej, teraz jestem mniej więcej na środku. Cudo. Dobra. Mieszu, mieszu, mieszu. Organki grają w tle. I możemy sobie jechać. Dobra. Może nie po oczach. Tak stary żre pędzla. Było i tak. A, to jest mniej więcej ten sam kolor. Tak w ogóle zacząłem sobie czytać o tych imperialnych rycerzach i w ogóle o legionach tytanów. To jest tak bardzo szeroki temat, że się chyba już bardziej nie da. Bo każdy ma swoją ikonografię, jakąś tam swoją genezę, ma swoich odwiecznych przeciwników, rywali. I to wszystko się rozciąga tak samo jak u Space Marines, u Legionów, w Legionach, na tysiące lat często. Jest ciekawy temat, bo samo to, jak są na przykład tytany, bo to się to generalnie się rozróżnia na imperialnych rycerzy i tytany. Te mniejsze to imperialni rycerze, większe to tytany, to nie? I niby to jest mała różnica, a to jest całkiem inny lore jednostek, inne... Jakby to ładnie porównać. To trochę porównywanie krążowników jeśli mowa o statkach, jak się te co samoloty przenoszą, kariery, z lotniskowcami. Może nie krążowników, tylko jakiś fregat z lotniskowcami, co nie? Wiadomo, po prostu większy rozmiar, ale też inna geneza powstania, inne przynależności wewnątrz imperium i też inny typ ludzi za sterami, co nie? Bo w imperialnych rycerzach to jest szlachta imperium, taka feudalna, można powiedzieć, szlachta, która jeszcze przed powstaniem imperium w czasie kolonizacji złotej ery ludzkości zasiedlała inne planety, tam się osadzała i tworzyła sobie takie feudalne państewka. Często w taki sposób, że odwzorowywali tradycje ze Starej Ziemi rycerskie, w ogóle stąd imperialni rycerze. No wiadomo, lotniskowiec wyszkoli bombowca i zniszczy tą fregatę. No w sumie, ale trzeba liczyć na to, że fregata nie jest fregatą przeciwlotniczą. Może być fregatą rakietową, co nie? Ale to chodzi po prostu często o rozmiar i o przeznaczenie. Ale wracając do tych rycerzy, to często w trakcie złotej ery ludzkości oni się tam osiedlali, przejmowali jak to się nazywa? Heraldykę rycerską ze Starej Ziemi, przywoływali sobie stare legendy. Coś na wzór tego, że na przykład teraz na czołgach czy na samolotach rysuje się wzory husarskie, tego typu rzeczy. Bardzo podobna kwestia. I tworzyli sobie takie feudalne państewka, planety wręcz. I nawet budowali zamki. To jest ciekawe. Nawet budowali zamki, gdzie często w fundamentach tych zamków jeszcze były resztki oryginalnych statków kolonizacyjnych jako kamienie węgielne. To jest bardzo ciekawe. No ale jest na przykład jeszcze fregata jonowa, tak, albo desantowa, czy też na przykład obronna.
No jonowa to na pewno. W Homeworldzie to tak. W jakim kolorze ja chcę pomalować ten mieczyk? A pokażcie mi, jak on tutaj ma. Srebro. Będziesz miał srebrnego mieczyka. No. To jest jedna główna różnica, bo tytany powstawały na przykład na Marsie, na światach kuźni, etc. A rycerze często powstawały przy pomocy STC jeszcze na tych światach kolonialnych. To jest jedno, ale też sam sposób prowadzenia rycerzy, pancerzy imperialnych rycerzy, bo to są de facto pancerze, jest taki, że te pancerze są często jednoosobowe. Mówimy o tych knightach. I tron, na którym zasiadają, bo wewnątrz tutaj w wełbie jest tron, na którym siedzi sobie człowieczek, co nie? Jest... Jakby to opisać? Jest dziedziczny. Czyli za sterami tego rycerza często zasiadało, nie wiem, 20-30 różnych osób przez tysiące lat. I ten tron przejmuje część świadomości tych osób i nadpisuje świadomość każdej kolejnej osoby, która na nim usiądzie, tworząc de facto nową osobę. Pomimo, że to dalej jest ten sam człowiek, ale ma świadomość wielu innych ludzi. Coś jak awatar z Legend Tanka. Brązowy mieczyk jakiś byś był jakimś szambie. Nie no, bez przesady. No. Na razie jedziemy sobie wszystko tym srebrem. Nie, tutaj też wszystko. Jolo. A potem będziemy sobie dodawać kolejne kolorki. Nie ma jakichś Marines kanalarzy szambowych? Tu mam jakiegoś kanalarza szambowego Marines. Z tego co wcześniej malowałem. Czekaj. Typie. No. Tempestusik. Na razie jeszcze nie mam tych Marines. Czyli obudowa tego będzie w kolorkach. Ale ramię jeszcze nie. Dobra. Na razie jeszcze nie mam Marines z tej skali. Może się dorobię, nie wiem, może w przyszłym miesiącu, może w kolejnym. Pewno kompletnie nic nie widać, bo maluję na srebrnej figurce, na szarej figurce z srebrnym. Więc pewno fantastycznie widać w tym świetle, w tych kamerach. No ale cóż, tak to jest. O, to co się błyszczy, to jest pomalowane tym metalicznym srebrem. Co nie? I sobie jedziemy dalej. Ogółem sobie poczytałem też o tym domu, tym zdradzieckim, tym domu Perdax, tak to się nazywa? Perdaxia. Oni w trakcie herezji byli cwani, bo przyjmowali wszystkich od prawa do lewa, którzy chcieli dezerterować z innych domów rycerskich. Co oczywiście jest wielkim faux pas, co nie? Bo to są szlachcice, noblici, można tak powiedzieć, którzy normalnie by życia potem nie mieli. Ale oni przyjmowali wszystkich. Dlaczego? Dlatego też ich dom rycerski był jednym z największych, jeśli chodzi o kwestię herezji Horusa i tamtego czasu. Bo miał ponad, nie wiem, 700? Coś takiego? Rycerzy? Co było dużo. Gdzie inne na przykład domy rycerskie miały po kilkaset. Znaczy po 200, po 300.
Muzyka za cicho i domagam się tego linku. Wysłam na Discordzie. Aż się boję, co ty mi znowu na Discordzie wysyłasz. Muzyka za cicho, podgłośnijmy trochę. Co ty mi wysłałeś na tym Discordzie? Elden Ring, Elden Boss, to jest te, dobra. Czekaj, zastopujmy. Dobra, puśćmy sobie to od początku. Niech sobie leci. Może mnie nie dojadą. Zobaczymy, co tam wysłałeś, panie Hansie. W ogóle nie wiem, czy się orientujesz i śledzisz. Wleciał pierwszy odcinek nowego i ostatniego sezonu Snowpiercera. Ale co ciekawe, nie na Netflixa, tylko na Sky Showtime. Bo oni to oryginalnie robili. Dobra. Pierwszy sobie już jest posrebrzony. Lecimy dalej. A te barelki są jeszcze z przodu srebrne. Dobra, te barelki też ci zrobię srebrne, kolego. Netflix, HBO, Sky, coś tam. Nie ma dla mnie barier. Tak, ar. Jak to się mówi, co kto lubi. No fajna muzyczka, nie powiem, nie powiem. 6/10. Czy jak to ten łańcuszek robić? Chce robić? Tak, robimy go też srebrnym. A co tam? Co będziemy się certolić? Trochę mi przypomina muzykę z początku, z intra z Expanse. Ale bym ci powiedział trochę mocno. No powiem ci w sumie jeszcze w kolejnym miesiącu, w kwietniu, leci też trochę ciekawych premier na pozostałe streamingi, bo będzie The Last of Us, drugi sezon. Coś tam jeszcze miało być ciekawego, co mnie interesowało, ale w tej chwili już mi wyleciało z głowy. Na pewno wleci też Sonic trzeci już na normalne VOD. Tak, jak ja wiem, Zatoka Piratów i w ogóle. Ale ja staram się generalnie pomijać Zatokę Piratów. Co sądzisz o upadku Ubisoftu? A to Ubisoft upadł? Bo z tego co wiem, to ich najnowsza gra to się dobrze sprzedaje. Znaczy powiem ci, z jednej strony, no tak, swój głupi ryj rozbiją, ale z drugiej strony tam tona ludzi pracuje, którzy lubią robić te gry. Choć z trzeciej strony oni pójdą założyć własne studia i zaczną robić faktycznie fajne gry, a nie jebać kolejnego Assassina.
Far Cry'a, czy tam, co tam ten Ubisoft robi. Więc ciężko mi powiedzieć, że na pewno nie jest mi to obojętne, bo robią też gry, które ja lubię, co nie? Za przykład najlepszy to jest Anno. Ale też, no... Poza Anno to tej gry mnie średnio interesują, jak miałbym być szczery. Chyba, że jakieś fajne indyki w stylu, nie wiem, obraz się zesrał. A, faktycznie. No to problem. Dzięki za hint. Jak sobie kupię porządną kamerę, bo w tej chwili używam iPhone'a zamiast kamery, to nie będzie tego problemu, ale w tej chwili jeszcze raz na jakiś czas płata mi to figle. A co do Ubisoftu, to jak każde duże korpo, no do pewnego stopnia można sobie optymalizować zyski, wymyślać głupoty, jechać Excelem, ale no to się kończy. Ile mam włosów, a na czym? Na pędzlu to mam dużo włosów. Innymi słowy, na pewno nie odpowie, nie zleci ze stołka ten, kto ten Ubisoft doprowadził do takiego stanu. Co nie? Na Gluteus Maximus. Co to jest Gluteus Maximus? Google prawdę ci powie. Nie chcę mi się teraz tego wpisywać w Google. Klawiaturę mam na bok odstawioną. Ale autentycznie bardzo mocno mi przypomina muzykę z Expanse z początku. To jest finałowy boss, ten drugi, trudniejszy, ok. Tak, Eldenik, lubię jeździć koniem. Nie, autentycznie ta gra fajnie się eksploruje ten świat, ale żeby tłuc się z tymi mobami to jest... Koszmar jakiś. Jeszcze ze zwykłymi albo z tymi słabszymi mobami, to tak, jeszcze to jest przyjemne. Ale tłuczenie się z tymi bossami, o Jezus Maria, koszmar jakiś. Bo w Eldenie napaszasz się z dwoma po kolei. Ale nawet jak się biłem z tym jednym bossem, tym z samego początku, nie ten na koniu, tylko ten w zamku. Ups. No to ja się tam męczyłem strasznie. To nie jest gra dla mnie.
te ruchy tej postaci, bo nie umiesz grać w Soulsy. No nie umiem. Nie umiem, dosyć mam powiedzieć, nie umiem grać w Soulsy. Dla mnie ta postać się porusza zbyt ociężale, zbyt mało jest responsywna. Po prostu czułem się często, jakbym był muchą w smole, które nie może się ruszyć. I też często dla mnie było niejasne, jak dalekie są ataki tych bossów, w które miejsce uderzają, co one właściwie robią. Nie wiem. Dla mnie to jest taka gra, która... nie porywa mnie, nie kupuje mnie. Ale jest ładna. Ubrałeś pewnie pancerz i nie dałeś w staty donośności. Prawdopodobnie tak. Nie wiem, teraz może jakbym grał, to może jakimś kolesiem z mieczem bym łaził. Bo wcześniej próbowałem jakimś magiem się bawić. To nie był za dobry pomysł w tej grze. A skończyła się muzyka. Kurze, ja nie mówisz. Wracamy do imperialnych chórów. Czy ja chcę to robić srebrne? Co ja będę się piermandolił? Wszystko srebrne robimy. Można nawet się zaręczyć z wiedźmą. Nawet mnie to nie dziwi. Coś mi wysłał na Discorda znowu. Godslain. Okej. Znaczy powiem Ci, jeśli chodzi o lore z kolei Dark Soulsowy, no to są fajne rzeczy. Ale to tylko jest, jak jestem w stanie tego słuchać u kogoś innego, a nie doświadczać tego w grze, co nie? Tak, wiem o tym, że Martin robił lore do Eldena. Nie lore, tylko budowę świata. Bo oni lore dalej rozwijali z Soulsów, co nie? On tam prawdopodobnie sporo dobudował. Nie no, siłą rzeczy musiał lore przed grą zrobić. No. Elden Ring nie jest połączony z Dark Soulsami? A to nie jest ta sama kraina przypadkiem? Mm. Wszędzie jeszcze tutaj.
A, bo ja potem jeszcze tym łoszem to puściłem, dlatego to jest takie ciemne. Dobra. Panie Tytan, idziesz pan out. Moje banery. Chorągwie rycerskie na mnie czekają. A czemu to się tutaj tak... Ciekawe. O. A. Możemy w taki sposób to ustawić, albo nawet tutaj chyba będzie najlepiej widzieć. Może być. Mam powiem, tak przyjemne jest malowanie rzeczy w tej skali, bo aż tak mocno nie trzeba się o detale bawić. Tylko to takie największe rzeczy, co nie? Wiadomo, można sobie to dopieszczać. Ale na przykład ten już jest tak 100% battle ready, gotowy, co nie? No dam jakąś tam kalkomanię, czy coś takiego można dać. Ale to jest całkowicie opcjonalne. A de facto tutaj są dwa kolory na krzyż. No z łoszem to 3. A wracając jeszcze do tych sobie legionów i domów rycerskich, to na samym początku, co ja pierniczę dzisiaj, jak sobie przeglądałem i czytałem rzeczy z tym związane, to myślałem, że ja dałem źle powiązałem baner rycerski z legionem, który zamierzam malować dla tych, no, buntowników. Heretyków nie będę nazwał zdrajców, tylko no, buntownicy to chyba najlepiej brzmi. Bo ten dom Perdaxia, on jest w głównej mierze sprzymierzony z domem, z legionem, jak oni się nazwali? A zabij mnie, zaraz nie powiem. Kraitos, tak? Legion Kraitos. Czyli dom rycerski Perdaxia jest zaprzysiężony do Legionu Tytanów Kraitos. I też między innymi dzięki temu mają takie, a nie inne malowanie, co nie? Bo to malowanie jest w dużej mierze przyjęte od Legionu Tytanów, co też jest rzadkością. Ale okazuje się też, że ten dom rycerski nie tylko i wyłącznie ściśle współpracuje z Kraitosami, ale też wspiera inne Legiony Tytanów, bo generalnie oni są z tych, co lubią się nadalać. Często walczą brudno, biorą dezerterów z innych domów rycerskich. Taki trochę Korn, można powiedzieć. Chyba iPhone obniża jakoś, jak się wyłącza. Wiesz co, nie wiem, dlaczego on tak robi. I mi to ostatnio się dzieje nagminnie, a wcześniej mi się tak nie działo. I się zastanawiam, od czego to zależy.
Że tu jest jakieś głupie ustawienie włączone. OBS ma wyłączoną funkcję reakcję, a w dupie mam tą funkcję reakcji. Dobra, tu jest kamera, tło. Nie chcę mieć żadnego tła. Bez tła. Światło studyjne. A wiesz co? Widok blatu. Jaka głupota. To jest dobry pomysł, żeby sprawdzić, ile mam faktycznie do wyłączenia blatu. Nakładka wyłączona. A. Wiesz co, wcześniej, wracając, wcześniej to nie wpływało, ile mam czasu do wyłączenia ekranu. Ale ustawmy sobie to na maksa, żeby się nie wyłączał w ogóle, co nie? Dobra, na chwilę zniknie ekran. Wygaszanie wyłączmy. Wygaszanie. Panie iPhone. Ekran jasność, nie. Autoblokada 3 minuty, nigdy. Dobra. Odłóżmy kamerkę i może teraz to zadziała. Dobra, autoblokada jest włączona na nigdy. I teraz tylko jeszcze zresetować tutaj ustawienie, włączyć kamerę. Reakcję wyłączyć, centrum uwagi, może nie. Kamera widoku blatu może się. To jest straszna kamera. Działa. I zobaczymy, jak teraz będzie żywo. Great. Dobra, jechaliśmy teraz tego typiarza. Nie, ten pędzel już mnie trochę męczy. Wiemy sobie na coś innego. Tutaj mam jeszcze jakiś, który może zrobić robotę w tym wypadku. No zobaczmy. Ale dlaczego on jest tutaj taki zalany? To jest w jakimś kleju? Masakra. Dobra, kolejny. Zobaczymy, jak to pójdzie.
Zobaczymy, czy ta kamerka teraz znowu się wygasi, czy może jednak już nie. Jak tam, panie Hansie, widziałeś czy nowy zwiastun do Stelarki? Kicha chyba. Ze Stelarką czy z kamerą? Bo teraz się zastanawiam. Stelarka? A powiem, mi się podoba. To jest takie trochę bardziej rozwinięci tyranidzi łamani na Zergowie, jeśli chodzi o te biologiczne aspekty. Ja wiem, że na pewno będę brał. Tak jak każdy poprzedni. A mnie to już nie ma ratunku. Chwila przerwy. Spoko Maroko. Ja dzisiaj będę siedział coś do pierwszej. Coś takiego. Właśnie, kawka. I kawencję. No, jak pana Hansa nie ma, to ja sobie pierdolę o tych, o Tytanach i o Knightach. Bo jak mówiłem, trochę jak to się mówi, załapuję języka w tej materii. Bo jedynym Legionem Tytanów, który jest mi najbardziej znany, to siłą rzeczy, bo był w książkach, przynajmniej do momentu, w którym ja czytałem, to jest Legio Mortis, co nie? To jest pierwszy, jeden z trzech pierwszych Legionów oryginalnych z Marsa, bo to, jak dobrze pamiętam, był Legio Mortis, Ignatus i Tempestus. I potem się rozłączyły na inne legiony, albo zostały inne legiony tworzone. Nie do końca wiem, w jaki sposób pojawiły się inne. Ale te trzy były pierwsze, z czego Legion Mortis jako jedyny jest legionem zdradzieckim.
który się opowiedział po stronie Horusa, ale też głównie dlatego, że oni są lojalistami, ale względem Marsa. A jak dobrze kojarzę, fabrykator generalny Marsa z czasu herezji Horusa, Kerbal Hall, opowiedział się za Horusem. Więc tym samym Legio Mortis, który jest ściśle powiązany z Mechanicum i z Marsem, też opowiadało się za Horusem. Co jest ciekawe, bo Legio Mortis przed czasami herezji był znany jako Legion Eksterminatorów, czyli jak trzeba było się z kimś rozprawić, a inni nie dawali rady, to wysuwali Legio Mortis. Nie eksterminatorów, tylko tych katów, takich nazywali chyba. Egzekutorów. Dokładnie. I Legio Mortis miał jeszcze przed czasami herezji kosę z Legio Gryphonicus, który trochę inaczej podchodził do materii. Czyli wsławiał się na polu bitwy nie tylko tym, że miał potężne tytany, bo Legio Mortis miało bardzo dużo tytanów klasy Warlord, czyli tych największych, ale Legio Gryphonicus miało z kolei dużo Riverów, czyli trochę mniejszych tytanów i też sobie bardzo dobrze radzili na polu bitwy. I o ile Legio Mortis bali się ludzie jeszcze przed czasami herezji, o tyle Legio Gryphonicus różne jednostki imperialne chciały mieć w swoich podczas swoich akcji, co nie? Czyli byli requestowani powiedzmy w wielu miejscach w Imperium, co się też bardzo przyczyniło na korzyść herezji, na korzyść rebelii Horusa, tym, że Legio Gryphonicus zostało rozproszone bardzo mocno po Imperium, bo inaczej jakby byli w jednym miejscu, to byliby bardzo dużym zagrożeniem dla Horusa, bo sam Legio Mortis mógłby sobie z nimi nie poradzić. A tak zostali rozproszeni, a Legio Mortis było bardzo mocno skoncentrowane wokół 63. floty Cruciaty, wokół Horusa i jego floty. Tym samym mieli dość mocną przewagę i dużo się też mówi o tym, że sam Horus mocno za tym stał, żeby Legio Gryphonicus rozczłonować i rozdzielić po Imperium, bo już nie sam Horus, tylko samo Legio Mortis bardzo za tym obstawało, bo było im to bardzo na rękę, bo już wiedzieli, że herezja, że rebelia nastąpi. Więc swoich najmocniejszych swoich przeciwników porozciapywali po całej Imperium. Taka ciekawostka. Polityka Imperium. Jak stoimy sobie do streamu. Godzinka już jest. Gitares majonez.
A wracając jeszcze do domów imperialnych i domów imperialnych rycerzy, to co jeszcze ciekawego mogę na ich temat powiedzieć, tak się zastanawiam. Bo dla mnie to też jest temat dość świeży, że tak to powiem. I przed Titanicusem kompletnie i kwestia Tytanów i rycerzy była mi, no w sumie sobie to są, a dlaczego są w taki, a nie inny sposób? To YOLO. A teraz, jak rzadko mi zależy na takim lore akurat dobraniu Legionu domu rycerskiego do Legionu. Co nie? Zacząłem sobie czytać i słuchać, i czytać i słuchać, i tego jest dużo. Co ciekawe, wracając jeszcze do Legio Gryfonicus, im bardzo często na polu bitwy towarzyszy Mechanicum jako taka piechota wspomagająca. Tym samym, jak będę robił armię do Imperialisa, to jedną z armii będzie Mechanicum, które mnie kompletnie nie interesowało. Ale teraz jak widzę takie lorowe uzasadnienie, no dobra, to będziemy robili tych wielbicieli tosterów. Ale z kolei Legio Mortis to damy synów Horusa. Tym samym będę miał i Marinów, których bardzo chciałem mieć, i Mechanicum, które kompletnie mnie nie interesowało. Ale z kolei z tych frakcji w tym Legionis Imperialis najmniej z kolei mnie interesuje jak to się nazywa? Piechota imperialna. W sumie to jest piechota solarna, bo to jest Solar Auxilia. O ile na przykład takie Tempestusy, bo to jest to jest elitarna piechota imperialna, dość wyselekcjonowana, to jeszcze jest ciekawe. Kurde, znowu się kamera włączyła, ale głupota. Co za cholerstwo. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Chciałbym rozumieć, skąd się bierze to przerwa. No właśnie, może to jest dlatego, że to nie próbuje się po Wi-Fi połączyć. Dobra, a sobie zablokujmy. No siema, działasz i żyjesz? Cudnie.
Dobra, jedziemy sobie dalej z tematem. Ale co ciekawe, czasy herezji Horusa wydają mi się tak bardzo różne od 40-kowego Imperium. Pomimo, że technologicznie na przykład jest totalna stagnacja i niewielka jest różnica pomiędzy 31 a 41 tysiącleciem, ale różnica mentalna jest tak bardzo inna. Innymi słowy, czasy herezji i przed herezją jeszcze czasy krucjat. To są czasy... To są takie antyczne czasy imperium, czasy wielkich wojowników, legend, wręcz poświęcenia, takiego męstwa, braterstwa. A czasy współczesnego imperium, 40, to jest taki fatalizm, to jest takie last stand, jakby to ładnie określić. Że zawsze zakładają, że będą się bić do ostatniego i że i tak umrą, co nie? Gdzie czasy herezji, przed herezją, to jest całkiem co innego. I tym bardziej, tym mocniej uderza sama ta zdrada, co nie? Mocno we mnie to książki z herezji wykiełkowały. Bo wcześniej było takie trochę wywalone, a w sumie był Horus, byli jacyś tam zdrajcy, była jakaś herezja, obrona Ter i Elo, co nie? I potem już myk, ryk, pyk, czasy współczesnej 40, gdzie są faktycznie ciekawe rzeczy, w cudzysłowie. A w tej chwili patrzę na to całkowicie odwrotnie, także zwykła 40 już mi tak mocno nie interesuje. Właśnie ze względu taka, że jest dość mocno tematycznie monotonna, co nie? A w czasach herezji dużo się działo. Tak bardzo, bardzo dużo. Też Imperium było całkiem inne w tamtych czasach. Pomimo, że dopiero co się odradzali z mrocznych wieków, a może nie dopiero co, to już tam było kilkaset lat krucjat i dopiero potem była herezja. Ale jednak całkiem to było co innego, mam wrażenie. Też nie było tak, może to kwestia samego chaosu, który jeszcze nie był tak bardzo rozpropagowany. Bo jednak te jednostki zdrajców w trakcie herezji, tam nie masz takiego dużego oddania chaosowi. Dobra, poza Fulgrimem, on odpłynął konkretnie, co nie? Ale generalnie większość z prymarchów nie szła stricte za chaosem, tylko za Horusem, co nie? Znaczy wiadomo, prowodzeniem wszystkiego był chaos. Ale jednak gdyby nie Horus, który był mistrzem wojny, to prymarchowie
Nie poszliby, nie poszliby w tę stronę. Ciekawy temat, jak to się mówi. No, zamienię pędzel na inny. Jednak dłuższa chwila malowania metalikami. Te pędzle, no coraz ciężej się nimi maluje. Ale wracając jeszcze do różnicy pomiędzy różnicy pomiędzy tytanami a zbrojami rycerskimi, to poza samą załogą, bo w zbrojach rycerskich jest to właśnie jednoosobowa załoga i ten półświadomy tron dowodzenia, na którym siedzi ten nasz giernek. To nawet nie jest często sam szlachcic, tylko giernek szlachcica i w jego imieniu się bije. To jest właśnie w wypadku zbroi rycerskich. A w wypadku tytanów to mamy całą załogę. Mamy sobie tego naszego princepsa, który dowodzi tym tytanem. Mamy serwitorów mechanikum, którzy naprawiają i dbają o tego tytana, nawet w trakcie walki. Mamy sobie pilotów i innych, którzy też są na pokładzie, w zależności od wielkości tytana. Ale mamy też ducha maszyny. Czyli coś, czego Imperium nie do końca lubi przyznawać, nie do końca jest z tego dumne, nazywa to inaczej, ale de facto to jest AI. Duch maszyny to jest AI, które psuje się i stąd się często mówi, że to jest kapryśny duch maszyny. Bo jak wiadomo, w całym Imperium AI jako takie jest zbanowane fest. Dlatego na przykład Imperium bardzo nie lubi się stał, które bardzo mocno, poza tym, że jest Xenos, którego Imperium też nie lubi, ale też bardzo mocno używa dron i jednostek autonomicznych. I tak samo w Otanie używają AI i jednostek autonomicznych, którego Imperium nie lubi, pomimo że samo używa na przykład jednostek, w których jest duch maszyny. Takie dwójmyślenie. Jeszcze gdzieś tutaj coś mamy? A nie. Łacie panie. Dobra. Ale glut. O którym Legionie jeszcze mogę coś powiedzieć? Jedyne, o których wiem coś więcej, poza Legio Mortis i Legio Gryphonicus, jest ten Legio Fulgora, o którym zacząłem dzisiaj słuchać. Pomyślałem, że będę musiał przerabiać te Legio Gryphonicus, których jeszcze nie zacząłem malować. Legio Mortis, których jeszcze nie zacząłem malować, na Legio
Fulgora okazało się, że dom Perdaxia jest z nimi bardzo mocno sprzymierzony. Ale na szczęście nie muszę, bo okazało się też, że dom Perdaxia innym legionom bardzo mocno pomaga. A też sama natura domu, nie domu, tylko Legionu Mortis jest taka, że w trakcie herezji, po większych bitwach, Legion Mortis był w bardzo wielu miejscach. Tak naprawdę do oblężenia Terry bardzo podobnie zachował się jak Legion Gryfonicus, o ironio. A na przykład jakby na Isztwanie był Legion Gryfonicus z większej ilości, no to Legion Mortis miałoby duży problem. Ale na szczęście nie było, albo w ogóle nie było, tego nie jestem pewien w tej chwili. Tym samym, jako że dom Perdaxia usługiwał też innym legionom tytanów, a Legion Mortis był w wielu miejscach ze swoimi tytanami klasy. Oni też mieli dużo imperatorów, czy potem mistrzów wojny, warmasterów. To był pożądany w trakcie herezji. Tym samym jeden i drugi ma rację bytu, że współpracowali razem. Pomimo, że w samej w samym opisie bitwy na Maerdanie, o ruinach Maerdanu de facto, wymienia się właśnie Legio Gryfonicus, Legio Mortis, obydwa te domy rycerskie, to poza tym jednym krótkim opisem nie znalazłem nic lorowego, co by łączyło właśnie Legio Mortis z domem Perdaxia. Ale możemy założyć, czy tak było. Powiem, następny raz przygotuję trochę więcej ciekawostek, jeśli chodzi o tytany. Domy rycerskie. Teraz trochę więcej zacząłem sobie też czytać bezpośrednio z książek do Titanicum. Też jest sporo ciekawych rzeczy. Jak do tej pory wcześniej słuchałem mocno właśnie albo podcastek, albo podcastów, lorecastów odnośnie Warhammera, albo już de facto książek z serii. No teraz nawet zacząłem sobie już czytać książki z i rulebooki i te zasady dla poszczególnych domów, bo też warto wiedzieć, że w Titanicusie każdy z tych domów rycerskich i legionów tytanów
ma jakąś tam swoją unikalną zasadę, unikalną no, umiejętność na polu bitwy, co nie? Niektóre mają lepsze, niektóre gorsze, ale trochę zmieniają rozgrywkę za każdym jednym razem. Wszystko tu już pojechałem. No, powiedzmy. 1,5 godziny i dopiero posrebrzone. Dobra, ten panzer idzie na odstawkę. Teraz jedziemy. To było to? To było to. Mam kilka kolorów. Albo to było to też? Nie, to było bardziej to. Czy tu mam jakieś jeszcze inne kolorki, które mogą mi posłużyć? No. Czyli poszły sobie teraz 3 krople Deep Orange Brown, czyli Sunburst Orch i 2 krople Medium. I zobaczymy. Czy to nie jest przypadkiem za ciemne? Mam wrażenie, że wcześniej używałem tego Lava Orange. Ale to fajnie naszło, bo to jest strasznie się ciepałem z tym kolorem. I raczej to był ten Lava Orange, ale dobra, zobaczymy z tym ciemniejszy. Bo wcześniej nie używałem stricte takiego medium od Army Paintera, tylko robiłem to na wet palecie.
No, jestem powiem bardziej jak zadowolony z krycia tego koloru. Kurczę. Ale fajny taki głęboki pomarańcz wyszedł, taki miodowy wręcz. On jest dużo ciemniejszy od tego, co mam tutaj. On mi się dużo bardziej podoba, ten kolor. Nie no, dużo lepszy mi kolor wyszedł. Tak. Mocno dużo lepszy. Jednak to medium, pomimo że speed paintowe, robi robotę. No fajny kolor wychodzi. Co prawda potem ten pomarańcz będę starał się trochę żółcią przykryć, tak żeby jakoś odwzorować te płomienie na przykład. Tu już trochę gorzej. Ale nie wszystko zawsze musi być super świetne.
Jak chciałbym być bardzo upierdliwy, to bym powiedział, że wyszedł trochę kolor w stylu Tao. No dobra. I tutaj zaczyna to fajnie wyglądać. Idola.
Pamiętam, że gdzieś tu miałem taką farbę. To. Jak to przyschnie, ten taki pomarańcz, myślę, żeby go machnąć tym Zalt Yellow. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, żeby ten pomarańcz trochę wbić w żółć, co nie? Ale zobaczymy. Ciekawe. Już sobie patrzę, jak ktoś inny to porobił też. Widzę, że ludki robili to dużo bardziej takie żółte. Ale cóż, nie zawsze musi być idealne. Dobra. Froncik już mamy. Teraz została góra.
Myślę, że jest nieźle. Froncie pomalowane. Jedziemy z kolejnym, co nie? Co prawda chyba tutaj jeszcze na broń mogę dać z przodu, co nie? Tak. Z tyłu i z przodu nawet. Na razie odchodzisz jeszcze. A jeszcze został banerek, o którym zapomniałem. Czapaczka też jest w kolorach. Tak. Great. Great success. Mm. Cudnie. I też co idealnie będzie pasowało do tego domu rycerskiego, do redakcji, jest to, że oni nie będą mieli mocno wspólnego stylu malowania, byle tylko mniej więcej trzymać ten pattern Legionu Macierzystego. Czy jak czasami coś będzie się nie zgadzało, heraldyka będzie inna, to jest jedyny legion chyba, w którym to nie będzie miało aż takiego dużego znaczenia, bo większość legionów, większość domów rycerskich będzie bardzo mocno na to zwracała uwagę. W sumie, bo ta farba i tak już mi się mocno zaschła, a ja dzisiaj miałem jechać też z tym drugim, głównie z Cloud Shroudem. No to sobie tak dla odmiany pojedziemy z drugim. I tutaj zaczniemy chyba sobie od... Przełączę na chwilę na duży ekran.
Bo tutaj mamy tak. Żółć. Mosiąc. Biel łamany na szarość. Ewentualnie biel. Kopiuj, wklej. O szmo. Kopiuj, wklej. I enter. O, tego szukałem. Tego od góry, bo tego nie mam. Bo tutaj to się może też mocno różnić. Ciekawe. No dobra, spróbujemy. Jak kamerę przełączyć? Sorki. Tak, 2 krople najjaśniejszego żółtego, jaki mam. 1 kropelka medium. No i jedziemy. Namoczyć pędzel. I próbujemy. Lecimy sobie z tym prawym, czyli tak. Na prawej nodze masz pełną żółć. Dobra. Prawa noga to jest taka pełna żółć, ale za to lewa noga to już jest tylko połówka. No, nawet taki freehand wyszedł.
tutaj już nie jest takie mocne krycie. Będę musiał jeszcze raz przejechać tym żółtym tu i tam. Dobra, jako że jedziemy z tym prawym, to ten na lewej nodze nie ma nic, a na prawej... na lewym kolanie nie ma nic, a na prawym ma żółty, dobra. W sumie to im białe tu też mają. Dobra, to potem białym machniemy. Cudnie. Dobra, środek ma też pół na pół, nie. Środek ma pół na pół żółto-biały, czyli teraz żółty jest po lewej stronie. Dobra. Napierśniki. Lewy jest biały. Dobra. Dobra. I teraz tak. Tarcza. Łacie panie. Jak ja to mam zrobić? Nie, muszę do tego wziąć taśmę, bo z tym się już nie wyrobię. Nie ma takiej opcji. O ile mi któryś mały człowiek nie zarąbał tej taśmy. Absolutnie. Któryś mały człowiek zabrał mi taśmę. No i się wtedy. No tu też nie mam. Nie dobrze.
Nawet wyszło bez taśmy. Dobra. Rękawicę widzę, że też mogę całą opyrtolić poza paluszkami. Dobra. Niech będzie. I twarz. Połowa twarzy jest na żółto, a połowa nie. I teraz? I teraz tak. Naramienniki. Dolny jest biały, obydwa dolne są białe, ale czy całe górne są żółte? To jest fantastyczne pytanie, nie wiem. Aż sobie spojrzę. Mm. No chyba nie. No, prosimy jakąś referencję. Jedna referencja. Czy jest tu gdzieś osobno odnośnie shoulder padów? Aha. I tak. Z przodu one są żółte, na dole one są białe, a jeden z tyłu jest niebieski. Kur... A żeście wymyślili sobie.
Dobra, prawy shoulder pad jest do połowy żółty, ideolo. Teraz lewy do połowy żółty. Będę musiał jakiś niebieski jeszcze znaleźć. Dobra. No to mamy typa. Jeszcze góra nam została. Tak, połowa góry jest żółta. Tak po całości.
To niech sobie schnie. Sobie teraz pędzlucha czyścimy. Czy jakieś inne niebieskie elementy poza tym jednym cholerstwem ma? Baner jest do połowy żółty. Do połowy niebieski. Ale na tym nie wiem, czy tam radę to zmieścić. Nie. Ja tylko tego shoulder pada. Coś taki granatowy niebieski. To niby się nada. A czy to mam jakiś niebieski? To jest turbo ciemne. Dobra, to powiedzmy sobie zwykłym speed paintem parę razy. No i gitara. Mamy to. A gówno widać. Dobra. Hmm. O to chodziło, nie to taki efekt. Jako, że niebieski nie jest mi teraz do szczęścia w ogóle potrzebny, czyścimy pędzla i jedziemy. Jedziemy białym.
Nie, akurat tak skończyłem tym białym. Gdzie jest to? To nie jest ciepły szary, tylko to jest taki twardy. No nawet matte white'em mogę sobie pojechać, bo to nie jest taki ciepły, co nie? Holy white nie zrobi mi tego białego na bank. Dobra, jedziemy zwykłym białym. Orange. O, gruby. Ale on jest big boy. Dwie krople mediuma na dwie krople białego. A, hopie. To też mogłem żółtym machnąć. Jeszcze kolanko jest. Kolanko jest w szachownicy, ale szachownicy nie zrobię, bo nie wiem, tam transfer sheetem ją nałożyć, o ile mam.
Dobra. Jak wygląda ten drugi shoulder pad? On jest pół na pół biało-żółty. Dobra. Chodź panie. I jeszcze połowa teraz jest białego. A zresztą zostawiam po środku taką szarą nitkę. Dobra. A jest nieźle. Że mam trochę białego, to mogę zacząć inne jeszcze malować. Szukam jakiegoś patternu stricte podszczych. O, pod tego. Jeśli mamy pół na pół biały z tym, z żółtym małym. Dobra.
Hmm. Tak sobie uświadomiłem, że jak maluję sobie domy rycerskie, to ja nie powinienem mieć tutaj włączonego, jeśli chodzi o muzykę, muzyki związanej z mechaniką, tylko nie wiem, jakiegoś imperialnego folk, coś takiego. Taka rozkmina, co nie? Białe nie. I tutaj tylko przez środek białe.
jest ten z Volterem bodajże. Albo czymś podobnym. Dobra, prawie zawsze mają biało-żółte, czyli żółte z tyłu zostają żółte, ale jeszcze teraz podam Ci 4 się. Cholera wie. Tak się zastanawiam, czy ten jego pistolecik też jest taką szachownicą pomalowany. Zobaczymy, jak to wyglądało na innej brance. Nie, to jest całościowe. Tutaj brońki też są wszystkie w jednym kolorze. Kastigator też, co nie? Kastigator? Są wszystkie w jednym kolorze, to mnie nie ratuje. Jak tutaj zrobiliście? Też w jednym kolorze. Sobie cały czas teraz spoglądam, jak można to pomalować, żeby to miało ręce i nogi.
Wszystko zrobiliście w jednym kolorze. Nie dobrze. Nie dobrze. Dobra, mam przykład. Czyli brońka jest żółta. Nawet jak jest szachowica, to brońka jest w dominującym kolorze, czyli żółtym. A może ja tu mam przykład? No, tu jest nawet lepsza fotka. I co? Znajdziemy jakiś top view, czy nie? O matko. To jest jeden top view, który mam. Miał być medium, a nie biała. To był przypał.
Zawsze takie żółte malowanie malowało mi się. Kojarzyło mi się z imperialnymi pięśćmi. I jakoś nigdy mi się to nie... Ogółem jako Legion, Zakon, później kompletnie mi nie podchodzi. No w sumie jak mam jeszcze tylko tej białej, tutaj poprawię. Na przykład trzeba oczyścić tego pędzla naszego. Jest lepiej. A, kamera postawiona, może przestać działać. Świetnie. Jeszcze kilka minut mamy, nie będę spadał w kimkę. A kamera zacznie działać. Ha, ożyła. Świetnie. W sumie jak ten ma po lewej niebieski, to ten będzie miał po prawej niebieski. A z tyłu będzie miał biały. Dobra.
to nam jakoś wychodzi ten podejrzany. Dobra. Czyli porównując. Ten będzie miał niebieski po prawej stronie i biały będzie miał po drugiej stronie. Jak mam trochę jeszcze białego, to będzie. Dobra, za chwilę kończymy. Pierwsza wybija. Coś tam udało się pomalować. Generalnie nawet jestem trochę zadowolony. Ostatnią rzecz, którą chcę machnąć dzisiaj, to jest ten niebieski. Dobra. No, myślę, że jesteśmy na niezłym etapie. Zagarnijmy trochę, tutaj zrobię kilka zbliżeń, jak to się mówi. Dzisiejsze używane kolorki. Więc tak po stronie naszych buntowników i lojalistów trochę się pojawiło. Jak przekręcę kamerę w drugą stronę, to co? Pogardą telefon. Więc tak, trochę nam się udało. To jest oczywiście pomalowane wcześniej. To jest z dzisiaj. Wygląda to całkiem nieźle, mam wrażenie. Kolor mi się bardzo podoba. A nasi lojaliści
Tutaj duże znaczenie ma też coś z tyłu. Nomen omen. Te niebieskie shoulder pady. Okej, widzę, że zajrzał jeszcze na końcówkę samą. I ten żółty. Też bardzo fajnie wyszedł. Z przecinającym się białym tu i tam. Chyba muszę od tej strony sobie tak podejrzeć. To będzie najsensowniejsze. Ogółem mieszanie tego białego z żółtym, bardzo fajny efekt. Oczywiście to potem będzie dużo przyciemnione, bo finalnie to jest taki sprany żółty, wręcz wchodzący w brudne złoto, a ten biały jest taki wręcz wchodzący w szarość, co nie? No i tak nieźle. Poza tym po wszystkich sobie pojechałem tym srebrem, co mi brakowało, więc myślę, że dzisiejsza sesja malowania udana. To bardzo fajnie. A kolorki dzisiaj użyte to do brutalisty, chciałem powiedzieć, nie. Do naszych buntowników. Bardzo fajny kolor, bardzo przyjemny. Rozciapciany chyba i 4:1 albo 2:1 z medium. Na shoulder pady niebieski speed paint. Na ten pojedynczy niebieski kolorek. Machnięty ze 3 albo ze 4 razy. Oleja listów tak samo. Chyba 1:1 z speed paint, z medium. No i tyle. Dobra, ja na dzisiaj kończę. Dzięki wielkie. I do następnego.